Gesso Primer Podkład. Co to jest i czym się od siebie różni? Te trzy określenia to synonimy tego samego produktu, którego podstawową funkcją jest zabezpieczenie powierzchni, czyli zwiększenie przyczepności i wyrównanie. Obecnie w sklepie Inspirello mamy ponad 20 rodzajów podkładów. Podstawowe to biały i czarny, występują także kolorowe oraz wersje w sprayu. Jeżeli jest taka potrzeba, można kupić gesso bezbarwne oraz takie o znacznie zwiększonej przyczepności. Podstawowym zadaniem gessa jest zrobienie dobrego podkładu pod dalszą pracę na powierzchni. I to zadanie spełnia każde gesso, które kupicie. W tym filmie nie jestem w stanie porównać wszystkiego, więc porównam te preparaty, które sprzedają się najczęściej. Podstawowy podkład ma konsystencję farby i służy do zabezpieczenia różnych powierzchni. Najczęściej używamy na szkle, plastiku albo metalu. A to jest gesso o konsystencji pasty. O jego dodatkowych supermocach powiem za chwilę, a teraz wspomnę, że można nim normalnie primerować wszystkie powierzchnie. Cieniutko położone na szkle siada super i potem jest nie do odróżnienia od zwykłego primera. Zwykłe gesso jest powszechnie używane do zwiększenia przyczepności różnych powierzchni. Na sklejkę przykleiłam elementy metalowe, mikrokulki oraz wyciski z masy. Można do tego użyć czarnego gesso, ale ja chciałam Wam pokazać, jak pięknie kryje czarna farba, jeżeli powierzchnię jeden raz przeciągniemy właśnie primerem. Ta metoda jest stosowana, aby wyciągać z powierzchni jej strukturę za pomocą najczęściej wosków. Więc jeżeli ktoś jest w temacie nowy i zastanawia się, jak są zrobione takie powierzchnie, no to właśnie za pomocą gesso, farby i wosków. Zwykłe gesso, czyli to rzadkie, jest świetne, jeżeli chcemy pochlapać powierzchnię, np. na biały kolor. Ze względu na intensywną biel oraz swoją optymalną gęstość, właśnie do tego sprawdza się znakomicie. A teraz będzie słowo o supermocach, jakie posiada gesso o konsystencji pasty. To jest foremka teksturowa i pasta nadaje się do wypełniania tej foremki naprawdę znakomicie. Wypełniamy foremkę, nakładamy tak zwane plecki i zostawiamy do wyschnięcia. Pasta wysycha długo, ale po kilkunastu godzinach możemy bez problemu wyjąć ją z foremki. Odbitka jest idealna i elastyczna, co pozwala bez problemu przyklejać ją na bombki albo na jajka. Pastą możemy także wypełniać foremki silikonowe. Ważne, żeby wzór był bardzo płaski. Jeżeli wybierzecie zbyt gruby wzór, to po wyschnięciu gesso się kurczy i będą duże braki w foremce. Ale da się to uratować. Dołóżcie wtedy następną warstwę gesso, wysuszcie i powinno być ok. Gesso pasta także świetnie nadaje się do odbijania szablonów. Olbrzymim plusem jest możliwość odbijania szablonu prosto na surowe drewno albo sklejkę. A gdy wyschnie, możemy całość pomalować np. lazurem albo bejcą. Gesso i drewno zupełnie inaczej absorbują barwnik i z tego powodu mamy bardzo ciekawe efekty. Identycznie wygląda, gdy zastosujemy zwykłe gesso pastę, a tu Wam pokażę, jak wygląda efekt na paście soft. Nie ma różnicy, a obie pasty pozwalają na odbijanie bardzo drobnych i precyzyjnych wzorów. Ale mimo, że te pasty wydają się być identyczne w użyciu, wcale takimi nie są, ponieważ soft gesso zupełnie nie nadaje się do wypełniania foremek. Podczas schnięcia kurczy się tak bardzo, że wzór pęka i nie da się go wyciągnąć. Małe podsumowanie. Każde gesso nadaje się jako podkład praktycznie na dowolną powierzchnię. Natomiast wszelkie supermoce najpierw trzeba przetestować, żeby później używać na swoich pracach. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.